Weźmy naszą konkurencję, którą mamy i zacznijmy czytać ich opinie. Możemy też stworzyć taką reklamę, zobaczyć jaki jest koszt kliknięcia, jaki jest ruch, jeszcze nie tworząc tego produktu. Za te 10-15 zł taniej jest w stanie kupić coś od kogoś innego. Ja właśnie wierzę w takie rozgrzewanie tej marki właśnie przez influencerów. Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj z nami Jędrzej Przeździęk, dyrektor e-commerce Primagranu. Jędrzej, gdybyś mógł się przedstawić słuchaczom, którzy jeszcze cię nie znają, czym dokładnie się zajmujesz i co dzisiaj, na dzień dzisiejszy robisz? A ja później zdradzę, o czym będziemy rozmawiać. No to będzie mi ciężko, ale postaram się, żeby nie zdradzić Jestem dyrektorem e-commerce'u, zajmuję się zarówno produktem, marketingiem, obsługą klienta i wszystkim, co związane ze sprzedażą w firmie, która produkuje zlewozmywaki tutaj w Polsce. I to, co jest ważne, to sprzedajemy te produkty tylko przez nasze kanały sprzedaży i to jest nasz wyróżnik, czyli my zarządzamy całą naszą komunikacją i marką. Dzisiaj z Jędrzejem porozmawiamy o marketingu D2C, w którym Jędrzej ma bardzo duże doświadczenie. Gdybyśmy mieli zacząć tak od podstaw, co to właściwie znaczy, że marka działa w modelu D2C? Okej, więc jeżeli chcielibyśmy zacząć tak od początku, to wszyscy pewnie znacie i wasi słuchacze na pewno też, czyli jest podział B2C, który Barbara u was świetnie opowiedziała, więc polecam ten odcinek. Tak, wiele z tego odcinka nawet dla siebie wyciągnąłem i zrozumiałem. Tak, i to powiedzmy, że producent z odzieży sportowej Adidas sprzedaje sklepowi biegacza i to jest business to business, czyli tak naprawdę producent sprzedaje kolejnemu pośrednikowi. Kolejnym etapem jest business to client, czyli teraz sklep biegacza sprzedaje już konsumentom i konsumenci są w stanie sobie to po prostu kupić i używać, więc to jest jakby ta różnica, a direct to customer to jest taki nietypowy, ale pomijający właśnie pośredników, czyli producent sprzedaje bezpośrednio klientom, konsumentom, czyli od razu jakby skraca tą drogę i głównym wyróżnikiem jest to, że to jest brak pośredników. Kiedy faktycznie warto myśleć o takiej sprzedaży bezpośredniej, tak, do końcowego konsumenta a kiedy lepiej trzymać się marketplace'ów? Uważam, że chyba zawsze warto myśleć o tym, żeby mieć swój sklep, nawet jeżeli jesteśmy pośrednikami, więc nawet pomijając direct to customer, jeżeli sprzedajemy do klienta końcowego, to warto mieć swój sklep, bo on buduje lojalność, ale jeżeli rozmawiam już o direct to customer, no to warto budować własną markę i to jest dla mnie ten wyróżnik, czyli jeżeli tam mówimy producent sprzedaje, to ja chciałbym to rozszerzyć i mówić direct to customer to jest osoba, która ma własny brand i to on sprzedaje konsumentowi, czyli temu użytkownikowi ostatecznemu. I myślę, że to jest takie rozszerzanie, które powinniśmy robić zawsze i powinniśmy o tym myśleć jak najszybciej. Dlatego, że patrzymy teraz, jeżeli jesteśmy pośrednikami, no to zaraz może wejść kolejny pośrednik i sprzedawać trochę taniej, bo ma lepszy proces albo chce zarabiać i jest w stanie zejść z marżą znacznie niżej i nagle my znowu okazujemy się, że klient nas nie wybierze, tak? Nawet jeżeli mamy świetne opisy, mamy świetną stronę, to on poszuka na naszej stronie, a na końcu wpisze w Ceneo czy jakąś inną porównywarkę i powie, kupuję tutaj, tak? Czyli my przeprowadziliśmy go przez cały proces, wytłumaczyliśmy mu wszystko, często on nawet zadzwoni i skorzysta z naszej infolinii, a na koniec końców za te 10-15 zł taniej jest w stanie kupić coś od kogoś innego. Dodatkowo teraz, kiedy Chiny wchodzą z tym Temu i z innymi platformami, którymi bardzo łatwo kupić, no to istnieje wielkie ryzyko, że jeżeli byliśmy pośrednikami nieznanych marek, ale kupowaliśmy coś w Chinach i sprzedawaliśmy coś tutaj na rynku polskim, no to nagle okazuje się, że Temu wychodzące bez cła, bez podatku VAT i bez reszty podatków sprzedaje ten sam produkt znacznie taniej, nie płaci za marketing, bo to cała platforma płaci, a teraz jak już pewnie słyszeliście, no to Temu pobiło Allegro, czyli jest jednym z największych tak naprawdę sprzedawców już w Polsce, nie? Więc to jest to ryzyko. Mając własny brand, własną markę, nie jesteśmy tak porównywalni, możemy zbudować lojalność klientów, ktoś po prostu będzie kupował dlatego, że nas lubi naszą markę, lubi nasze produkty i nie da się kupić nigdzie indziej, nie? Więc jesteśmy odpowiedzialni za cały ten projekt. Ale tutaj też wracając jakby do marketplace'ów, pewnie puryści się ze mną nie zgodzą, ale ja wcale nie uważam, że jeżeli my jako producent obsługujemy logistykę, obsługujemy opisy, dbamy o te zdjęcia, dbamy to wszystko, ale wrzucimy na Allegro, to nie jesteśmy już direct to customer, nie? Ja uważam, że ten pośrednik akurat to trochę jak galeria handlowa. Często ktoś
ma swój sklep firmowy w galerii handlowej i wcale nie mówimy, ej nie, to jest galeria handlowa, więc nie możesz mówić, że to jest jakby sprzedaż bezpośrednia, nie? Więc ja uważam, że marketplace'y powinny nawet na samym początku przy brandzie, jakby przy budowaniu brandu nawet stanowić jakąś większość na początku sprzedaży, bo możemy skorzystać i wypożyczyć ich zasięgi, ich zaufanie i docelowo przychodzić na nasz sklep i tam budować naszą markę. A jak wyjść z tego marketplace'u? Bo ja spotkałem się z kilkoma klientami, którzy jakby zaczynali, tak jak ty powiedziałeś, że fajnie, że budują swoją markę. Miałem, nie wiem, hurtownię cukierniczą i jeszcze wydawnictwo takie małe książkowe i jakby bardzo ciężko im się odciąć od tego, bo jednak jest to zdecydowana część pieniędzy, która przychodzi właśnie z marketplace'ów. Jeśli to są zakupy systematyczne, to będziemy coraz łatwiej mogli przekonywać, dlatego że on będzie przystosowany i będzie pamiętał naszą markę, więc powoli jak będziemy wychodzić, będziemy mieli takie poczucie, że on nas będzie szukał, czy będzie, nie wiem, lubił nas w social mediach, to możemy pokazywać ten sklep, tak? Możemy go też śledzić z reklamą i szukać tej reklamy po prostu gdzie indziej i pokazywać, u nas na sklepie powinno być taniej. Wiele ludzi mówi, ale nie, no bo my walczymy w Allegro ceną, więc tam powinniśmy mieć taniej. Jeżeli ktoś nagle na Allegro mówi, ja mam tańszy produkt, ja sprzedaję tak naprawdę to samo, ale taniej, ale płacę jeszcze prowizję, płacę tam marketing, bo teraz Allegro ma swój wewnętrzne adsy, ale mówi, tam inaczej to nie sprzedam. I nagle mówi, ja mam 60-70% obrotu na Allegro, ale okazuje się, że to jest 30 albo 50% tylko marży trzeciej, którą zostaje, dlatego, że właśnie tak dużo prowizji oddaje. Więc na samym początku tam budujemy tą markę, budujemy ten wizerunek i staramy się pozyskiwać go w taki skuteczny sposób, przekonując i żeby zapamiętał markę, a nie, że Allegro, nie? Jeżeli zapytamy wiele osób, to często odpowiadają, nie? Gdzie kupiłeś na Allegro. I to jest już twój błąd, którego nie powinieneś popełniać. Powinieneś bardzo promować tą markę, bardzo ją wyróżniać, pokazywać, dbać o nią w komunikatach, żeby to klient zaczął uczyć się, że nie powie, że kupił produkt na Allegro, tylko poda nazwę sklepu, nie? Czy pozna nazwę tej cukierni, czy przykładowego wydawnictwa. I to jest ten sukces, ale to jest długie i długotrwałe działanie, ale chyba łatwiejsze niż tak naprawdę otworzenie tylko sklepu zupełnie nieznanego, z nowym produktem, z nową marką, czyli nie mamy ani zaufania, ani żadnego przekonania, czy ja w ogóle przelewam te pieniądze i nagle mówię, teraz wydam wszystko na marketing w Google i tam wejdą ludzie, nie? Bo jakby jeżeli nie będziemy mieli żadnego social proofu, który jednak Allegro daje, no bo jeżeli to jest sprzedawca, ma parę opinii, to ja wierzę, że te opinie są legalne, że tak. Najwyżej, jeżeli ten sprzedawca nawet mnie oszuka, to Allegro mi odzyska te pieniądze, nie? Tak jest. Wspomniana przez ciebie Basia powiedziała nam, jakie są plusy i minusy sprzedaży w B2B. A gdybyś ty miał odpowiedzieć, jakie są plusy i minusy w sprzedaży D2C, to co by to było? Bardzo lubię się z Basią, ale ona właśnie mówi, przekonuje wszystkich, idźcie w B2B, bo to jest świetne. I ja tutaj jakby patrzę na plusy i minusy. No to rozdzieliłbym na dwa scenariusze, czyli jestem producentem i sprzedaję teraz do tej pory w B2B, no to nagle takim jednym z dużych plusów to jest ta marża. No bo jednak jeżeli pominę pośredników, no to ja muszę zapłacić za reklamę, ale pośrednik też, więc on gdzieś zyskiwał, czyli ja mogę odzyskać te pieniądze, które on miał. Oczywiście minusem, co za tym idzie, do tej pory wysyłałem 500 palet, a teraz muszę wysyłać 50 000 zamówień małych, drobnych, gdzie często magazyn nie jest na to przygotowany. Do tej pory oni sobie chodzili, zbierali, mieli tylko opakowania zbiorcze, wkładali na paletę i nagle musimy przebudować całą logistykę, tak? Czyli jeżeli byliśmy B2B i przychodzimy do direct to customer, to bardzo musimy zmienić nasze całe działanie, więc to jest na pewno ten minus, że nagle księgowa, która miała kilkanaście albo kilkadziesiąt faktur, spokojnie sobie pracowała, nagle tych faktur pojawia się coraz więcej. Musimy zmienić system, już wszystko powinno być jak najbardziej zautomatyzowane, no bo nie jesteśmy w stanie za jedno zamówienie za 20-30 zł poprowadzić tego jak do tej pory ręcznie, że ktoś jeszcze to podpisywał, gdzieś szedł w ogóle do koperty wkładał czy wysyłał, tak? No bo to już jest niemożliwe, więc na pewno to jest taki minus, ale plusy, które oprócz marży, które dajemy, to mamy nagle kontakt z klientem. Nie wiem, czy jakby słuchacze sobie zdają sprawę, ale będąc takim producentem, to on nie słyszy klienta. To właśnie pośrednik, który przychodzi, on słyszy, jakie pytania zadaje, a czy macie to, a czy ten produkt jest, nie wiem, wytrzymały, czy ma wystarczający udźwig i jakieś dodatkowe pytania, których bardzo rzadko nagle jako pośrednik
przekazuje dalej. Czyli my tak naprawdę, po tym jak chcemy wdrożyć nowy produkt, to musimy zrobić wielkie badania, pytać rynek, znowu jakieś agencje zatrudniać, które one przepytają i dowiadują się, a będąc takim sprzedawcą direct to customer, to my mamy dostęp do klientów. Widzimy, co jaki czas kupują, No tak, co i kupują, ile kupują. Tutaj trochę ci wejdę w słowo. Bezpośrednio klienta możemy zapytać, co on dostrzega dobrego w naszym produkcie, co moglibyśmy usprawnić, zrobić taką ankietę i później przeanalizować, jak ten produkt ulepszyć. To jest Tak, faktycznie zdecydowanie bardzo tak. cenna rzecz. Wy jesteście bardzo danowi i nagle możemy tych danych pozyskiwać bardzo, bardzo dużo. Takich, których wcześniej, czyli wszedł na ten, ale kupił jednak ten, kupił ten razem, więc tych danych, których do tej pory nie mieliśmy, no on kupi po prostu 4 palety i nie wiemy nawet na ile sklepów często on to rozwiózł, tak? Ile czasu to miał, na jakich półkach to miał, więc my nic nie wiemy do końca, czy ten produkt się dobrze sprzedaje, czy źle, z którym innym produktem rywalizuje, więc to jest taka jakby ta rzecz, którą mamy, a teraz pewnie jedna z najcenniejszych, czyli dane. I to jest jakby ten element, który zyskujemy. Za to jeżeli my jesteśmy w drugą stronę, czyli byliśmy do tej pory pośrednikami i myślimy o nowej marce, to co możemy zyskać? To jest lojalność. Bo jeżeli ja kupuję cały czas tylko towar Adidasa, no to trochę nie pamiętam, a teraz te wszystkie sklepy Sportano, Sportino, Sportifino, ja nawet już sam nie do końca pamiętam, a logując się przez Gmaila, trochę nie mam tak naprawdę pojęcia, czy ja już mam tam konto, czy nie, więc trochę sprawdzam cenę, wchodzę, kupuję, jestem fanem Adidasa, ale już nie tych poszczególnych sklepów, nie? Więc jakby jeżeli nagle sobie zobaczę coś w dobrej cenie, co chcę kupić, wchodzę, kupuję, zapominam, nie? Więc jakby nagle nie mam tej lojalności. Budując swoją markę i ktoś powie, ja bardzo lubię, nie wiem, markę, jakąś polską markę, nawet DAX załóżmy, no to teraz nie kupię nigdzie indziej, nie? Nie zrobię nic innego, więc jakby zbuduję lojalnych klientów, przekonam ich do siebie, będzie to droższe, będzie to długotrwałe, ale następnym razem nie ma konkurencji dla mnie. W sensie ktoś po prostu mnie polubi, będzie chciał, no to po prostu będę odzyskiwał tą lojalność i będę mógł mu wiele lat po prostu z nim handlować. To teraz tak, wspomniałeś trochę o minusach. Ja jak rozmawiając z właścicielem fabryki, czyli producentem mebli ogrodowych, pojawił się temat, że jeden przychodzi klient i mówi, a tylko macie w dębowym kolorze, ja bym chciał granatowy, a tego. Jakie pytania powinien sobie zadać producent, jeśli chciałby na przykład wprowadzić nowy produkt na rynek? Czyli na przykład mamy tylko, załóżmy, meble ogrodowe w kolorze dębowym i nowym produktem, jakby nie patrzeć, żeby uruchomić całą produkcję, będzie ten sam stół, ale w kolorze fioletowym. Jakie pytania, to ja akurat może, nie wiem, czy to dobry to jest przykład, natomiast jakie pytania powinien sobie zadać producent, zanim wypuści ten produkt nowy na rynek? To nie jest takie proste i często też mylone jest takie powiedzenie Forda, który mówił, że jakbym spytał swoich klientów, co chcą, to wszyscy by powiedzieli, że chcą szybsze konie i niektórzy to rozumieją, przestań pytać, wdrażaj, nie? To nie o to chodzi, to na początku zapytajmy o potrzeby, zapytajmy o to nie co on oczekuje, tylko jaki problem mu rozwiązujemy, co mu tutaj chcemy. W tym przypadku akurat, no pojedynczy klient to będzie zła decyzja, no bo zawsze znajdzie się ktoś, kto powie, a ja chciałem większy, ja chciałem mniejszy, ja chciałem taki kolor, inny. To, co tak naprawdę warto by było robić, to po pierwsze śledzić trendy, czyli oglądać, jeździć na targi, sprawdzać, co ma konkurencja. Co ciekawe, teraz Google Ads, czy właśnie jakieś narzędzia Google'owe, które pozwolą zobaczyć, ile jest wyszukiwań, czego są wyszukiwania, więc to są takie pierwsze też dane, skąd możemy wziąć. Kolejna rzecz, która mogłaby się tutaj pojawić, no to pewnego rodzaju ankiety, czyli aczkolwiek ankiety są świetne, bo możemy zadać pytanie, ale to ryzyko, które mi się od razu pojawia i kiedyś mieliśmy taki case ze swoim moim pracodawcą byłym, no to zadaliśmy ankietę, co byś wybrał i pokazaliśmy dwa. Jeden to był bardzo minimalistyczny, piękny tak naprawdę produkt, drugi to taki klasyczny, standardowy, jak wszyscy sobie, jak wyobrażają sobie produkt, to od razu go wybierają. No i mówimy, okej, który wybierasz? 70 do 30 na ten piękny. No obracamy, sprawdzamy z różnymi innymi, zawsze wygrywa ten piękny. Wprowadzamy go do oferty i sprzedaje się na poziomie 5-10%. I zastanawiałem się, co tu się właśnie wydarzyło. Bo niestety decyzja portfelem jest zupełnie inna. To jest moje wyobrażenie. Wiem, że mniej więcej czegoś takiego szukam, więc jak spytam, czy ładny, to odpowiem tak.
A czy byś go kupił? To już jest trochę inna decyzja, nie? Bo potem się boisz, a może będzie się gorzej mył, a może to nie będzie taki, a może to jest jakaś tam nowość i ona się jeszcze nie sprawdza. Może jednak ten klasyk, nie? To trochę tak jakbyśmy spytali o szybkie samochody, w sensie to większość mężczyzn mówi, chcę Porsche, ale jednak dalej większość jeździ Kią, a Porsche prawie splajtowało, gdyby nie kupiło i nie stworzyło SUV-ów, nie? Więc jakby niestety te pytania które nie decydują portfelem, będą bardzo trudne. To, co można było spróbować, to nawet taki fake door, czyli pokazać z 2-3 produkty, pomóc mu dojść do koszyka i dopiero w koszyku powiedzieć, sorry, na razie go nie mamy, to jest przedsprzedaż i wtedy zobaczymy, tak? Możemy też stworzyć taką reklamę, zobaczyć jaki jest koszt kliknięcia, jaki jest ruch, jeszcze nie tworząc tego produktu, tak? Ale to też bardzo zależy od tego, ile będzie kosztowała nas produkcja, bo czasami w wielu przypadkach okazuje się, że kupienie i stworzenie, nie wiem, 10-15 sztuk nie jest wcale takie drogie, więc może warto po prostu wdrożyć 3-4 kolory, ale jeszcze mocno ich nie reklamować, a zobaczyć po prostu, jakie będą kupowane trochę z takiego po prostu wolnego wejścia i wtedy pójść dalej za takim krokiem. Cześć. Dzięki, że nadal słuchasz tego podcastu. Pozwól nam dalej rozwijać ten projekt. Zostaw komentarz pod tym filmem, gdziekolwiek go oglądasz lub słuchasz, kliknij obserwuj na Spotify i subskrybuj na YouTube. Będzie nam bardzo miło, jeśli podzielisz się tym odcinkiem na swoich social mediach. Da nam to jeszcze większego kopa, żeby dalej rozwijać ten kanał i pomoże dotrzeć z naszymi treściami do nowych odbiorców. Wspomniałeś o tym, że jesteśmy danowi, w sensie, że skupiamy się mocno na danych i faktycznie te dane z naszej perspektywy są bardzo istotne w e-commerce'ach czy w różnych biznesach. Tylko jak mawia Maciej z Poznania, same dane są suche jak pięty Cejrowskiego. Tutaj z twojej perspektywy, na co patrzeć w danych, żeby zobaczyć, czy mamy jakiś problem z produktem? Są jakieś takie sygnały ostrzegawcze z twojej perspektywy? Jest to bardzo trudne, zwłaszcza na początku, bo jeżeli jesteśmy taką marką nową, to czasami nawet jeżeli produkt byłby świetny, to bez zaufania, zwłaszcza jakiś taki produkt trochę droższy, bez zaufania ludzie nam nie kupią. I tutaj tak naprawdę widzimy, że ta konwersja jest niższa niż na nasze produkty, które sprzedawaliśmy wcześniej, ale to były już jakieś markowe, czy bardziej znane, czy ten. Więc tutaj tak naprawdę dane mogą być bardzo fałszywe. To, co ja polecam akurat na początku, to zbieranie danych bardziej jakościowo. Czyli jednak powiedzenie, przejrzyjmy, nie wiem, Hotjara czy Clarity, czyli sprawdźmy narzędzia, zobaczmy, gdzie on dojeżdża, co on czyta, dlaczego wyszedł, ile zdjęć ogląda, tak? Czyli tutaj taka bardzo suche dane ilościowe, po prostu sprawdzenie, normalnie to mam konwersję 1, tutaj mam pół, to pewnie jest słaby produkt. To może być bardzo niebezpieczne, tak? Zwłaszcza właśnie dla tych nowych produktów, nowych marek. Bardzo ślepym zaułkiem jest traktowanie, że droższe jest kliknięcia, czy mniej wyszukiwań, no bo jeszcze po prostu tego nie znamy, więc tutaj bardziej jakościowe, zadzwonienie, dowiedzenie się naprawdę realnie, mamy jeszcze czas, bo dopiero rozkręcamy markę, więc może zadzwonić, dowiedzieć się, dlaczego kupił, albo dlaczego nie kupił, jeżeli mamy jakikolwiek kontakt, więcej tych ankiet, więcej takich rzeczy, które jednak musimy więcej czasu na to poświęcać, żeby analizować, a nie po prostu słupki, ale to tutaj bym szedł w tą stronę, nie? Dodatkowa rzecz to właśnie na co zwrócił uwagę, albo jaki to problem był. Taką fajnym i ciekawym zagraniem to jeżeli zaczynamy zbierać opinie, to większość ludzi traktuje opinie jako social proof. No, muszę je mieć, zbieramy, mamy 4-7, fajnie, nie? I wszyscy są zadowoleni, klienci pewnie kupują dlatego, że widzą te opinie. Ja jestem też jakby orędownikiem tego, żebyśmy w końcu przeczytali te opinie. Dowiedzieli się, o co chodzi w tych opiniach. Dlaczego na te ileś opinii ktoś nas nawet pozytywnie ocenił. No bo jak ktoś napisał OK, wykrzyknik 5 gwiazdek, no to nic się nie dowiemy. Ale jeżeli ktoś, nie wiem, docenił, że mamy ładnie zapakowane, no to fajnie, super. Jeżeli ktoś, nie wiem, miałem też taki przypadek, to ostatnio też zauważyłem, wchodzę na jakiegoś producenta mebli i nie, to nie był producent, to był po prostu zwykły sprzedawca, sorry. Wchodzimy sobie na sprzedawcę mebli i tam na 100 opinii 25 jest, że instrukcja jest trudna i niezrozumiała. I no, ja nie mogę sobie poradzić. Dzwonię tam i pytam, no i co z tym zrobiliście? A pani mówi, nie, no to ja panu już tłumaczę. Na 4 stronie to tak naprawdę jest 5, ale i pokazuje mi śrubki. I ja pytam, ale wy macie to już jako proces, opowiadacie? Nie, ja już sobie to wiem, bo tyle osób do mnie dzwoniło i mam, nie? Więc nie dość, że oni nawet mają pewnie kilka osób w tym biurze i nie zrobili nawet tej instrukcji, no to mówię, no dobra, ale co z tym zrobiliście? I pani mówi, no podobno tam prezes wysłał do producenta tam informację, ale ten producent to najczęściej do B2B sprzedaje i to monterzy robią, więc nie masz tak dużo, więc nie zmieniałem tej instrukcji.
Ja tak myślę, no kurczę, nawet jakbym już był pośrednikiem, a co dopiero direct to customer, no to bym sam stworzył jakąś instrukcję internetową, czy tam zrobił, wytłumaczył, opisał, dokładał kartkę. No kurde, 25 osób, czyli 25% ludzi negatywów, pomimo że jest fajny produkt, zgłasza ci, kurde, z instrukcją mam problem. Co ciekawe, to pewnie nie zwrócili tego towaru, tylko go złożyli. Czyli jeszcze tak naprawdę więcej mogło go zwrócić, bo nie rozumiało, ktoś już w końcu złożył, to on nie miał tego problemu, nie? Więc zacznijmy czytać te opinie. I co ciekawe, nie tylko nasze. Weźmy naszą konkurencję, którą mamy i zacznijmy czytać ich opinie. Dlaczego oni są doceniani i czy my też? Bo może oni mają coś, czego my nie mamy, a warto to wdrożyć, bo widzimy, że dostaje się za to piątki. Jeżeli dostaje się za to piątki, a raczej klienci nie lubią oceniać, w sensie tylko negatywy dużo łatwiej, bo jestem zdenerwowany, wkurzony i mam znacznie większą motywację, żeby po prostu chodzić wszędzie i narzekać. Jak byłem zadowolony, to nie wiem jak wy, ale ja bardzo rzadko jakby daję te pozytywne opinie, nie? No bo mówię, ej, wszystko było okej, tego się spodziewałem. No to gdzie będę pisał, nie? A właśnie jak jestem negatywny, no to piszę. Więc teraz idziemy, czytamy dlaczego dostał pozytywną, dlaczego negatywną. Czym my się różnimy? Możemy sobie zrobić takie bingo. Jak mamy to samo, dobra, to pewnie nasz produkt ma to. Ale jak nagle my czymś się wyróżniamy, to może nagle zmienimy to w nasz wyróżnik. I powiemy, kurczę, Zaczniemy zobaczcie. komunikować. Tak, zaczniemy to komunikować jako jedyni, albo my wytrzymujemy tam, mamy świetne dostawy, mamy to, nie? Więc może to będzie nasz wyróżnik. No, A jeżeli... tymi opiniami faktycznie można łatwo zagrać, w sensie łatwo, no wyciągnąć je i nie tylko tyle, że chełpić się na ognisku z przyjacielem, że u mnie to jest 4,8, 4,7, wiesz, jak prezesi na przykład między sobą mają ogniska, ile masz opinii i tak dalej, tylko można je wyciągnąć i wrzucić w reklamę. Mało tego, można też, tak jak wspomniałeś, przeczytać te opinie o konkurencji, zobaczyć za co na przykład konkurencji się dostaje. Nie tylko za co ich chwalą, ale za co się dostaje. I też tym grać u siebie na przykład w reklamach. Tak, Ci klienci doceniają nas za. Tak, I tam zdecydowanie masz rację. jak na przykład ktoś przeczyta tamtą opinię, no to będzie wiedział, aha, tutaj tego nie dostanę, a tutaj to mi jakby obiecują, to dostanę. Zdecydowanie masz rację, czyli czasami jest taka sytuacja właśnie, że jak widzimy, że reszta konkurencji ma jakiś problem, to my wyraźnie zaznaczamy, że my tego problemu nie mamy. I nawet nagle my już dajemy informację klientowi, ej, weź zobacz, że pewnie inni mają. On potem przeczyta w 2, 3 opiniach, my, nie wiem, powiedzmy, że naszym wyróżnikiem jest to, że się nie rysuje. No to i nagle w innych opiniach u konkurencji jest ok, porysował mi się szybko, porysował. My piszemy, dajemy taki sygnał, sprawdź, że ich się rysują, tak? Czyli już takie ziarno wątpliwości zasiewamy. To, co teraz też AI pozwala, czyli jakbyśmy, nie wiem, wyeksportowali tak naprawdę wszystkie nasze zamówienia i wrzucili do AI i poprosili o podsumowanie, to ostatnio robiliśmy taki test i zrobił to w miarę dobrze. Widzimy właśnie, odsiewa pokazuje, że tyle było logistycznych, tyle było po prostu zwykłych okejek, tyle było negatywów i one były skupione na tym, więc tak naprawdę takie podsumowanie AI-owe też może tutaj zadziałać. Tak, różnego rodzaju ankiety też fajnie analizuje i fajny feedback daje. Tak, ankiety są tylko niebezpieczne, my kiedyś daliśmy 15% na ankiecie Oczywiście trzeba... i okazało się, że ludzie, większość to tam te pierwsze tylko dalej. Oczywiście w tych ankietach, wrzucając je do AI, dla osób nieświadomych trzeba wrażliwe dane pochować, żeby nie wrzucać, jeśli tam są jakieś wrażliwe dane, bo może być to... I mocno znormalizować, nie? No bo jeżeli na swoim sklepie napiszemy, uzupełnij nam ankietę, dostaniesz 15% rabatu, to realnie klienci po prostu mają w pompie tą ankietę, tylko po prostu tam klikają, żeby dotrwać do końca, nie? Więc to też jest bardzo niebezpieczne. Mhm. A mówiłeś o tym porysowaniu, jak sobie poczytamy opinie u innych, u konkurencji naszej, wrzucimy to do komunikacji, to często zwrócimy, zdarza się tak, nawet ja tak czasami mam, jak kupuję coś w internecie, że nawet nie zwróciłbym uwagi na to, czy to się rysuje, czy się nie rysuje, czy wchłania wodę, na przykład meble, czy nie wchłania, czyli od razu pokażemy coś, na co powinien też klient zwrócić uwagę, kupując na to, więc to jest też fajne, czytając te opinie. Tak, rzeczywiście jakby, jeżeli ktoś kupuje wiele rzeczy, to często może nie mieć świadomości i nie zastanawiać się aż tak długo, więc fajnie pokazać te nasze wyróżniki i takie elementy, które dla nas były oczywiste, że my to mamy, ale to jest ta bańka taka wiedzy często, nie? Że jak jesteś producentem, siedzisz, ja jestem w tym przypadku, nie? O zlewach to już wiem wszystko, każdy wymiar, każdy centymetr byś mnie obudził czy zobaczył, albo wchodzę komuś do domu, to pierwsze co to w kuchni sprawdzam, jaki ma zlew więc mam taką bańkę wiedzy, a jak potem z kimś rozmawiam, czy mamy rekrutację, to kiedyś zadaliśmy pytanie, dobra, narysuj swój zlew,
rzeczywiście ktoś tam mieszkał na wynajmowanym mieszkaniu, ale nie był w stanie. Po prostu już potem nie pamiętam, czy on ma tu 3, w sensie kształt mniej więcej narysował, bo to dalej prostokąt, ale czy ma tam trzy rzeczy, gdzie ma baterię, po której stronie ma ociekacz, to nagle nie może sobie po prostu przypomnieć, bo tak mało zwraca uwagi, nie? Więc tutaj my musimy też pokazywać te elementy, nie zawsze techniczne, nie zawsze takie, które są naszym takim konkretnym wyróżnikiem, ale może po prostu reszta nie mówi o tym właśnie, że się nie rysuje, czy nie wchłania wody, czy jest łatwy w czyszczeniu, a dla kogoś może to być ważne, a dla nas to było oczywiste. Tak jest. Po rozmowie widać, że masz ogromne doświadczenie i pewnie znasz wiele przykładów marek, które jakby zaczynały, próbowały, ale nie wyszło. Jak myślisz, jak twoim zdaniem, co pogrążyło te marki? Szczerze, to pewność siebie to jeden z takich głównych rzeczy. Co Wiele to osób, znaczy? wiele osób, które zakładają marki, często to są jak na przykład marki osobiste. I on w pewnym momencie uważa, kurczę, mam już tyle followersów, mam taki social media, co ja bym nie sprzedał na pewno tym klientom. Trochę I nagle, tacy amatorzy entuzjaści. nawet amatorzy entuzjaści, ale nawet duże marki, nawet duże, w sensie duże osoby popularne, nie wiem, zdobył popularność w jakimś reality show albo gdzieś i nagle mówi, dobra, to ja otwieram markę. I otwiera markę i nagle okazuje się, że to, że ktoś cię ogląda, to wcale nie znaczy, że chce kupić twoje produkty. To wcale nie oznacza, że on cię kojarzy, nie wiem, z odzieżą i to, że ty masz głupi napis, to może kilka osób kupi coś na prezent, ale jeżeli chciałbyś tą markę stworzyć nie na podstawie śmiesznych napisów na koszulkach i sprzedawać je na swoim kanale na YouTubie, ale otworzyć po prostu markę odzieżową, to nie jest to wystarczający powód, żeby ktoś kupował ciebie. I ta pewność siebie mówi, dobra, za ile bym tego nie sprzedawał, gdzie mam tego niepoliczone, to w ogóle często jest tak, że oni trochę na dropshippingu znajdują firmę, która to ona wszystko zrobi, on tylko mówi, daje twarz i to wyjdzie. Więc to jest jeden taki problem, który na pewno jest, nie dotyczy wszystkich, bo nie wszyscy mają markę osobistą, ale właśnie dotyczy takich osób, które mają. Kolejnym problemem to niezrozumienie trudności tych procesów, nie? No bo jeżeli jestem resellerem, mam jakiś magazyn, kupię, kończy mi się, kupuję następny, kupię sobie 10 sztuk, zaczyna mi dobrze iść, dokupuję następne. Nagle otwierając własną markę, a tym bardziej produkcję, to ja muszę myśleć o ludziach, którzy produkują, o ludziach, którzy to pakują, magazynach, przestrzeni, ilościach, księgowości. Nagle nie mam zdjęć, nie? No bo tak to dostawałem od producenta, zdjęcia, opisy, ja muszę zrobić te zdjęcia. Nagle jak pójdziecie, zrobicie piękne zdjęcie, wydaje wam się, że piękne, wchodzicie do internetu i okazuje się, że ono wygląda najgorzej jak do tej pory. Wydawało się, że zapewnienie zdjęciami szablonu, to też jest fajny przykład, nie? Szablon ktoś kupuje w jakimś po prostu, mówi WordPressa, kupuje szablon, umieszcza swój tekst, umieszcza swoje zdjęcia. Ej, to nie wygląda tak ładnie jak ten proponowany, nie? I to jest ten problem, czyli niezrozumienie tego, że przychodząc i będąc producentem, to ty musisz zadbać już o każdy ten aspekt. Czy ta metka tak wygląda, czy ona kogoś nie kuje, czy to reklamacji nie będzie. Nagle muszę zamówić znacznie większą ilość sztuk, bo nikt nie przyjdzie i nawet jeżeli, nie wiem, chcielibyśmy white label, nawet nie bez swojej produkcji, ale zlecić naszą markę do szwalni, czy u jakiegoś innego producenta, naszego wzoru, z naszą metką, no to nagle te ilości są znacznie większe. I to ryzyko, które muszę podjąć, żeby kupić tą ilość i dowiedzieć się, czy to zacznie sprzedawać, znacznie rośnie, nie? Więc to są takie rzeczy nie do szacowania, bo skoro mam sklep, to pewnie moja marka też pójdzie, nie? Jeżeli nie rozumiemy, dlaczego kupują nas, jak buduje się ten branding, jak długotrwały też jest to proces, wartościowy, bo potem masz lojalnych klientów, ale to mogą być taki W takim razie jak ryzyko. przetestować produkt, zanim go wypuścimy na rynek? Masz jakieś sposoby, żeby obadać, zanim wpompujemy kasę, wiesz, w kampanie reklamowe, w sklepie? Już tu trochę tak dalej? mówiłem, ale my zazwyczaj właśnie robimy to wiem, takim że właśnie trochę o tym Google Trendsem, sprawdzamy w ogóle, czy to są wyszukiwania, kto wyszukuje, co wyszukuje, no ale ciężko, bo jeżeli będziemy mówić, kto wyszukuje t-shirty, tak, no bo chcielibyśmy, nie wiem, odzieżówkę założyć, no to t-shirtów będzie sporo wyszukiwań, ale co z tego, jeżeli nie wiemy, czy nasze. Kolejnym też jest Allegro Ads, jeżeli mamy tam dostęp do konta, to też pokazuje, ile tak naprawdę w kategorii jest, kto sprzedaje najwięcej, nawet te gwiazdki. Możemy zobaczyć, kto ile ma gwiazdek, więc możemy oszacować, jaki procent pewnie osób nadaje te gwiazdki, więc już widzimy, czy ten sklep jest duży, czy mały. Jest trochę takiego śledzenia ruchu. To, co ja bym polecał i pewnie oprócz takich danych, no to założenie jakiegoś swojego kanału social mediowego i zobaczenie, czy jestem w stanie stworzyć tam jakąś społeczność, trochę pokazując ten produkt, ale jeszcze mówiąc, że wkrótce sprzedaży. Bo jeżeli my nie jesteśmy w stanie zbudować społeczności, robiąc jakiś
tutaj poświęcimy sporo czasu, ale pewnie nie będzie dużych nakładów na produkcję czy na marketing. Nie jesteśmy w stanie zbudować takiej społeczności, która powie, o, fajny produkt, o, jaram się tym, o, lubię ciebie, czy lubię tą markę, bo często jakby na początku marki to pewnie stoi za tym jakaś osoba, która może wzbudzać te emocje i nie umiemy tego zbudować, nie umiemy zbudować tego wirala, o którym na początku rozmawialiśmy, jakiegoś w ogóle ruchu wokół tego, no to super ciężko będzie nam po prostu to sprzedawać. Dodatkowo, no to może jeszcze zanim zaczniemy własną produkcję, no to zlecenie właśnie white label, znalezienie producenta, który może nam w węższej partii wyprodukować pierwszy ten towar, wypuszczenie go na tych marketplace'ach nieszczęsnych, ale tam przynajmniej nie musimy budować aż tak zaufania do naszych metod płatności, naszego sklepu, poświęcić tych pieniędzy. Okej, może otworzenie jakiegoś takiego SaaS-a sklepu to nie jest aż tak drogie, no ale jednak zareklamowanie go, stworzenie tego całego marketingu będzie dużo trudniejsze niż odpalenie marketplace'u, nie? Więc możemy tam wejść, tu zobaczyć. Więc pytanie jest, gdzie jesteśmy, tak? No bo jak jesteśmy producentem i my mamy ten towar, no to ty nic nie testuj, nie? Po prostu wejdź i to chyba, o czym nie powiedziałem wcześniej, ale jest takie ryzyko, jak zareagują moi pośrednicy. Bo to jest jeszcze takie ryzyko, które jest, bo o ile Basia miała łatwiej, bo ona mówi, dobra, sprzedaję klientom, teraz będę sprzedał hurtownikom, nikomu tu nie zrobi, no bo klienci najwyżej będą mieli okazję kupić w wielu miejscach, a czasami nawet może cena spadnie, więc będą bardziej zadowoleni. To w tym przypadku, jeżeli ja handlowałem twoją marką i ty otwierasz swój sklep, to ja mam poczucie, kurde, rywalizuję z producentem. On ma większe zasoby, on ma większą markę. Ja tutaj widzę dwie rzeczy. No trochę jest to poczucie takiej konkurencji, ale jeśli sprzedajemy na przykład, producent sprzedaje w internecie, a ma hurtowników, którzy mają sklepy stacjonarne, to z mojej perspektywy jest to tylko in plus. Dlaczego? Marka wtedy pompuje bardzo duże budżety w kampanie reklamowe, co prawda kierujące do swojego sklepu, ale ludzie lubią ten produkt dotknąć, lubią go przymierzyć i lubią namacalnie go zobaczyć, więc to też na plus dla takiego sklepu stacjonarnego, który z tą marką współpracuje. Zdecydowanie tak. Właśnie to jest chyba też, nawet jeżeli też w internecie sprzedajemy, to okej, może trochę rywalizujemy, ale z drugiej strony, jeżeli ja nie mam swojej marki, to zawsze rywalizuję, no bo nie jestem wyłącznym dystrybutorem żadnej innej marki, przynajmniej zazwyczaj, więc i tak rywalizuję już z 10 czy 15 innymi, czyli tak naprawdę czy wejdzie ten już sprzedawca, czy nie, to nie jest aż do końca aż tak ekskluzywne, a wiemy, że jeżeli on zacznie wchodzić, to ten brand zacznie rosnąć. On będzie musiał znacznie więcej pompować właśnie pieniędzy w budowanie brandu. Już nie będzie walczył produktami, no bo znowu jak rozmawialiśmy, to on nie chce budować sprzedaży danego produktu, tylko lojalność do swojej marki, tak? Czyli wchodząc już w internet, wchodząc już w taki direct to customer, ty zaczynasz budować wiarygodność tej marki. Ty dbasz o ten proces, dbasz o to, żeby został dobrze obsłużony, że jak ma reklamację, to czasami wolisz mu nawet takiej, której no była taka, czy przyjąć, czy nie przyjąć, weźmiesz na siebie, żeby on miał lepsze samopoczucie, sprawdzisz, że on już miał 5 zakupów, więc ta marka nagle zyskuje bardzo dużo, zarządza tym procesem, ma coraz lepsze produkty, o tym co rozmawialiśmy, bo ma kontakt z klientem, usłyszał, czego potrzebują, wdraża lepsze produkty, więc ja sprzedaję coraz lepsze produkty jego, więc też mam jakby swoją konkurencję, więc tak naprawdę raczej działa to in plus. Jedyne właśnie to ryzyko, które pośrednik może mieć, to może mieć tą obawę taką właśnie, że to jest taka niesportowa rywalizacja, no bo on ma więcej pieniędzy, ale no trudno będzie się z tym jakoś zmierzyć. Powiedziałeś trochę o kosztach marketingowych. To zahaczmy kanały marketingowe. Które z twojej perspektywy kanały marketingowe działają najlepiej? I jeśli możemy to podzielić na sklepy, które powiedzmy są na początku tej drogi i ewentualnie jak już jesteś w tym dużym sklepie. No, ze swojej branży i jakby tutaj ze swojej perspektywy, no to nam najlepiej działa Google. Po prostu zwykłe produkty, zwykły tak naprawdę Performance Max i jedziemy po prostu i sprzedajemy w tym kanale, ale to też dlatego, że my sprzedajemy raz na 7-10 lat, zlewozmywak kupuje się raz do domu i trochę się już potem nie pamięta, więc my walczymy tak naprawdę w dole lejka, jak on już wie, że musi go kupić. Ale jeżeli chcemy zacząć tworzyć tą markę, no to bardzo celowym i dobrym działaniem jest właśnie góra lejka, czyli pokazanie się,
pokazanie tego produktu, przedstawienie, sprawdzenie. I jak ja bym miał teraz zaczynać z jakąś mniejszą marką, którą jest większa regularność, to zastanawiałbym się nad właśnie budowaniem jakiejś społeczności. Może mikroinfluencerzy i nanoinfluencerzy. Dla tych, co nie wiedzą, to pewnie ci, którzy mają 5-10 tysięcy subów, pewnie do 50 tysięcy. Oni często działają za wymiany barterowe, czy za jakieś małe po prostu wspomaganie ich, podpompowanie ich kampanii. Oni już są w stanie się zgodzić, że tak naprawdę za tą rolkę, którą my pompowujemy, oni nam przedstawią. Jeżeli ktoś zauważy 2-3 osoby, które lubię, które oglądam, już noszą tą markę, już noszą, czy już widzimy to gdzieś, to nagle powstaje trochę taki efekt FOMO, że oni już mają, ja nie, czyli coś chyba zgubiłem, a może to będzie kolejny trend, więc zaczynam to kupować, więc ja właśnie wierzę w taki rozgrzewanie tej marki właśnie przez influencerów, przez social media, bo jeszcze nie powinniśmy pompować w produkt, bo jeżeli ja nie znam firmy i ktoś mi powie, weź teraz kup tą koszulkę, ja nie wiem, co to jest, skąd to się wzięło i wszystko, no to ja jeszcze nie zgładziłem takiego ryzyka, czy ja to chcę, czy ja to znam, więc jakby ciężej kupić mi po prostu sam produkt, czyli ten na samym początku takie po prostu pakowanie kasy w produktówkę i sprzedaż produktową może się po prostu nie sprawdzić, być bardzo drogie, no bo jak ktoś wejdzie na naszą stronę, traci zaufanie i nawet jak produkt jest fajny, nie kupi, nie? Więc ja bym tutaj jeszcze na samym początku miał takie kampanie zaufanie i dopiero potem sprzedaż. Na samym początku właśnie skupmy się na takim budowaniu marki, wizerunku i dopiero wtedy pokazujmy produkt, tak? My musimy zachęcić do nas, tą lojalność zbudzić, tą część, tak? Czyli nie możemy po prostu wciskać tanich butów i mówić, dobra, to jest, no bo to nawet jak to będzie nasza marka, to ktoś to kupi tylko dlatego, że jest tanie, czyli nie ma tego benefitu direct to customer, o którym mówiliśmy od początku. Myślę, że to zależy tutaj, jak mogę coś dodać, to zależy od zasobów, jakimi dysponujemy, bo czasami, wiesz, tych zasobów nie ma zbyt dużo i lepiej najpierw zbudować biznes, a dopiero, wiesz, jak już trochę to odrobimy, tą naszą inwestycję, wtedy budować brand. Więc można zrobić tak, jak ty mówisz, pod warunkiem, że trochę tego zaplecza mamy. Znaczy, myślę, że jeżeli ktoś myśli w ogóle o direct to customer, to też nie jest najtańszy sposób, nie? W sensie to nie jest tak, że możemy sobie powiedzieć, ok, chcę zostać producentem, bo często potrzebuję jakieś zaplecze produkcyjne, więc te koszty już są dużo większe, tak? Jeżeli otwieramy sklep w sensie sklep, który tylko pośredniczy w sprzedaży, no to ta kasa jest dużo mniejsza na początek potrzebna, tak? No bo nie musimy się stokować, nie musimy dowarować, więc ja raczej zakładam, że jeżeli ktoś chce budować swój brand, no to albo ma już jakby te środki i wie, i że to jest długotrwałe działanie, albo nie, chyba musi mieć tą kasę, więc jakby rzeczywiście jeżeli nie miałby, to ja mam ten problem z tym, że chyba łatwiej byłoby po prostu czyjeś towar sprzedawać, rozkręcić, zobaczyć, czy umiem sprzedawać. Taka droga wcale też nie jest zła, nie? Czyli zaczynam handlować po prostu produktami, sprawdzam, mówię, mam fajną odzieżówkę, zaczynam mieć jakiś taki sklep, który już powolutku sobie działa, ciurka i mówię, dobra, to teraz dołożę swój produkt. Może 1, może 2, może 3. I na razie oprócz dresów Adidasa, czy ubrań, czy czegoś, co sprzedawałem, stawiam sobie ten swój 1-2 produktowy czyli mam taki multi-brand, ale jeden z tych brandów jest mój. Ale także nagle ktoś mówi, ok, ja nie mam kasy, a od razu ruszam z pomysłem produkcji swojego towaru, to może być po prostu bardzo niebezpieczne. Już coraz rzadziej, ale jeszcze zdarzają się tacy amatorzy, entuzjaści, że mają tam kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy. Myślę, że to wystarczy na start, moim zdaniem, żeby to rozhulać i żeby to przynosiło efekty. To jest stanowczo za mało w tych czasach. Zdecydowanie tak i rzeczywiście, tak jak mówisz, wtedy musimy stawiać na to, że bardzo dużo naszej ciężkiej pracy i wymyślamy, każdą złotówkę liczymy, dbamy i próbujemy to naciągnąć czasem. I wtedy to zaczyna się ten mały marketing, a może nawet takie po prostu pozyskiwanie tych klientów, tworzenie filmików, kontentu, niereklamowanie, no bo sama reklama tak naprawdę na pusty sklep, w sensie z 5 produktami, z którymi zaczynamy i 3 opinie, może być po prostu bardzo niebezpieczne, no bo sami może teraz w Polsce jest dość bezpiecznie przez tę Unię Europejską i wszystkie przepisy, ale jak ja bym zobaczył taki mały sklep, nie do końca mało opinii, trochę pusty, ze średnimi zdjęciami, to naprawdę jakby mnie nie przekonał brand, czyli historia, która za nią idzie, to raczej bym nie kupił, nie? Więc to jest to ryzyko. Ja też mam takiego fajnego producenta materaców, który zaczynał i właśnie on w ogóle podpisał z
mama fizjoterapeuta, czy cokolwiek, influencersko i nie wiem, 70% jego sprzedaży to był po prostu ten influencer, no bo to jego brand mówi, macie tu takie materace dla dzieci, No tak, który ja no. pomogłam jakby No, zaprojektować coś tam autorytetu, i tak. nagle masz, nie? A nagle jak on wchodzi na materacę, który jest dość dużym rynkiem i próbuje się bić z resztą materacy bez żadnego takiego niczego, no to ile by nie przepalił, to jednak tam naprawdę się pojawiają po prostu duzi gracze, których stać. Więc to jest takie moje największe ryzyko, nie? Że teraz, kurde, weź się przebij w takim, wiesz, marketingu z niską konwersją na początku, to super trudno. Jędrzej, jeśli nasi słuchacze chcieliby spotkać cię gdzieś, to gdzie najlepiej w internecie cię szukać? O, świetne pytanie, dzięki, że je zadałeś. Po pierwsze to na LinkedInie chyba tam najczęściej jestem i odpowiadam tak naprawdę na pytania, a jeżeli ktoś chce posłuchać i jest początkującym w e-handlu, no to mam taki podcast Buduj e-commerce, gdzie uczę jak założyć i rozwijać dochodowy sklep internetowy. Trochę mniej mówię o direct to customer, więc to bardziej na LinkedInie, ale jeżeli ktoś chce po prostu nauczyć się jak założyć taki sklep internetowy, to zapraszam do siebie na kanał. Bardzo ci dziękujemy za odwiedziny i za tą rozmowę. Dzięki, Okej. cześć.